Jest taki film szalony, odważny i śmieszny. Film, który potrafi poruszać egzystencjalne pytania. Film, w którym znajdziecie odniesienia biblijne, ale również bardzo dużo odniesień ze współczesnej popkultury. Film, w którym zobaczycie deszcz żab. Tak, dobrze usłyszeliście, ale zobaczycie w nim również Toma Cruise'a w jednej z najlepszych ról swojego życia. A jest to Magnolia w reżyserii Paula Thomasa Andersona. Wyobraźcie sobie następującą sytuację. Jesteście reżyserem filmu i opowiadacie o swoim projekcie. No wiesz, bo to będzie taki film, w którym będzie 9-10 bohaterów i ich losy będą przeplatać się ze sobą w taki sposób, który jest totalnie nieprawdopodobny, ale wiesz, to wszystko ma po prostu pokazać, że wszyscy jesteśmy połączeni. A tu wjeżdża producent cały na biało. Hola kolego, ale przecież to jest zupełnie nieprawdopodobne. A propos, to jest zdanie, które bardzo często słyszy się w szkole filmowej. A ty mu na to? No wiem i dlatego zrobimy takie intro, w którym rozprawimy się z tymi wszystkimi wątpliwościami. A później zrobimy drugie intro, w którym zrobimy ekspozycję bohaterów. 2 intro? 2 intro. A skoro 2 intro, to i 2 filmy o Magnolii. Dzisiaj przeanalizujemy intro numer 1, w którym pokażę wam, jak można przekuć potencjalną słabość filmu w coś, co jest niemalże najbardziej rozpoznawalne. Tak więc zapraszam was do obejrzenia filmu pod tytułem Analiza intro numer 1 z filmu Magnolia. Orzesz, wyszło trochę długo, ale w końcu to Magnolia, więc możemy sobie na to pozwolić. Prolog jest 3 nieprawdopodobnymi historiami. Każda z tych historii posiada swój język filmowy, który naśladuje zupełnie inny typ narracji. Historia numer 1. Greenberry Hill. Trwa około 50 sekund i opowiada o zabójstwie angielskiego aptekarza. Policja łapie 3 podejrzanych, a ich nazwiska to Green, Berry i Hill, czyli dokładnie tak samo, jak nazywa się posiadłość, w której mieszkała ofiara, czyli Greenberry Hill. Jak ta sekwencja została nakręcona? Mamy tutaj czarno-białe kadry w formacie 4:3. Brak muzyki, a następnie trochę muzyki stylizowanej na takie stare kroniki filmowe, a do tego narracja z offu. Green, Berry, Hill. And I would like to think this was only a matter of chance. Tą sekwencję nakręcono ręcznie korbowaną kamerą. I możemy to zobaczyć w klatkarzu. Nie jest to 25 klatek na sekundę, co jest standardem, a około 14-16 klatek na sekundę. Ujęcia są statyczne, centralnie kadrowane, a do tego nieco przerysowana, teatralna gra aktorska. Całość daje wrażenie filmu, który jest bardzo stary i został znaleziony na jakiejś zapomnianej półce historii kina. Historia numer 2. Nurek. Trwa około 1 minuty i 50 sekund. Opowiada o martwym nurku znalezionym na szczycie drzewa. Był to pracownik kasyna, który po pracy lubił ponurkować w jeziorze. W trakcie jednego z pożarów samolot, który zbierał wodę z jeziora, zgarnął nieszczęśnika, a ten umarł w trakcie lotu na zawał. Ponadto okazało się, że 2 dni wcześniej pilot samolotu był w kasynie, w którym pracowała ofiara i rozpoczął z nią bójkę. Pilot nie dźwignął tych wydarzeń i popełnił samobójstwo. Anderson wspólnie z operatorem Robertem Elswittem stylizowali całą tą historię na reportaż kryminalny z lat 70., 80. Szybkie panoramy i ujęcia z helikoptera. Ujęcia z kasyna, a także pewnego rodzaju rekonstrukcja wydarzeń. Kolorystyka lekko przygaszona, z dosyć wysokim kontrastem i niewielką winietą. Zobaczcie, że ujęcia zmieniają się wraz z rytmem narracji. Każda nowa informacja to nowe cięcie. Employee of the Nugget Hotel and Casino, Reno, Nevada. Engaged as a blackjack dealer. Elswit nakręcił całość na taśmie 35 mm i użył również teleobiektywu, po to, żeby osiągnąć efekt zdjęć dokumentalnych. A to wszystko po to, żebyśmy mieli poczucie, że oglądamy coś znalezionego. Całość prowadzi głos narratora Rickiego Jaya. As reported in the Reno Gazette, June of 1983, there is the story of a fire. The water that it took to contain the fire, and a scuba diver named Delmer Darien. Zobaczcie, że w tej historii występują 4 żywioły. Ogień, powietrze, woda i ziemia.
Człowiek próbuje je kontrolować. Samolot gasi ogień, ale ginie ofiara. Natura w pewien sposób odgryza się za ludzką pychę. Jest to zapowiedź nieprawdopodobnych wydarzeń z dalszej części filmu. Przede wszystkim deszczu z żab. Historia wygląda na przypadkową, ale ma niemal moralny układ przyczynowo-skutkowy. Anderson pokazuje, że to my, widzowie i narratorzy, nadajemy sens przypadkom. Reżyser zestawia banalność, na przykład pracownik kasyna, z niezwykłością, czyli fakt, że został znaleziony na drzewie. Dzięki temu całość wydaje się stosunkowo surrealistyczna. Ta mała historia jest echem struktury całego filmu, czyli pozornie niewiążące się ze sobą historie tworzą coś, co ma większe znaczenie. I am trying to think this was all only a matter of chance. Trzecia historia, śmierć Sydneya Beringera i trwa 3 minuty i 15 sekund. Bohaterem jest 17-letni Sydney Beringer, który mieszka w kamienicy wspólnie ze swoimi rodzicami. Cichy, wycofany, prawdopodobnie w depresji. Chłopak planuje samobójstwo. Nabija strzelbę, pisze notatkę, staje na dachu budynku i dokładnie w tej samej chwili jego matka w trakcie kłótni ze swoim mężem odpala strzelbę, kula uderza w chłopaka i ofiara, zanim uderza w ziemię, ginie. Only to find, 5 stories below, a safety net installed 3 days prior for a set of window washers that would have broken his fall and saved his life, if not for the hole in his stomach. Policja ustala werdykt. Śmierć Sydneya Beringera została uznana jednocześnie za samobójstwo i zabójstwo. Po 2 stylizowanych segmentach przechodzimy do realizmu dramatycznego. Mamy tu klasyczne ujęcia Roberta Le Suita, światło głównie zastane, plus kamera podążająca powoli za bohaterami. Do tego dłuższe ujęcia. Napięcie budowane przez cięcia pomiędzy 3 przestrzeniami. Ulica, korytarz, pomieszczenia. Głos narratora jest nadal obecny, ale już nie tak wyraźny jak w 2 poprzednich historiach. Faye Beringer swore that she did not know the gun was loaded. She always threatens me with a gun. Ostatnie ujęcia są już prawie bez narracji. Emocje biorą górę nad reporterskim stylem opowiadania. Anderson prowadzi sekwencję tak, jakbyśmy oglądali film opowiadający o prawdziwej historii, a nie reportażu. Trzecia historia zamyka prolog i wprowadza nas w narrację właściwego filmu. Rodzina, wina, przypadek, śmierć, potrzeba przebaczenia. Właściwie wszystkie kluczowe motywy zostają tu zasygnalizowane w miniaturze. Anderson zadaje nam pytanie, czy jest to absurd, czy porządek wszechświata? Ta historia jest również pewnego rodzaju testem dla widza. Jeżeli widz po 2 pierwszych, dosyć nieprawdopodobnych historiach jest w stanie uwierzyć w tą historię, jeszcze bardziej nieprawdopodobną, ale emocjonalną, to oznacza, że jest gotowy na narrację filmową, która za chwilę się rozpocznie. No trzeba przyznać, że ma chłop wyobraźnię. Nie wiem jak wy, ale ja osobiście uwierzyłem w każdą z tych historii, kiedy oglądałem film po raz pierwszy. Okej? A teraz czas na podsumowanie. Bo po co my tak naprawdę oglądamy te wszystkie 3 historie w ramach prologu? Czy nie mieliście przez chwilę takiego poczucia, jakby ktoś, no oczywiście narrator, przerzucał kanały w telewizji, jakbyśmy trafiali z jednego kanału na drugi? Intro zapowiada późniejszą strukturę filmu. Mozaika ludzi, emocji i stylów życia, a także motyw związany z telewizją, który jest eksploatowany zarówno w filmie, jak i w dużej części twórczości Andersona. Całość pełni funkcję filozoficznego preludium, która nie daje nam żadnej informacji na temat bohaterów, ale daje nam informacje na temat filozofii i świata, w którym będziemy zanurzeni. To tak, jakby Anderson uczył nas, jak oglądać jego film. Tak jakby mówił, nie szukaj tutaj informacji przyczynowo-skutkowej, ale szukaj sensu w zbieżnościach i w emocjach. Poprzez 3 historie Anderson prowadzi nas od intelektualnego zdumienia do emocjonalnego zaangażowania. Czyli dokładnie tak samo, jak będzie prowadził nas w trakcie całego filmu. Ten film nie jest o prawdziwości. Jest o opowiadaniu historii. Ciągle balansujemy między prawdą a kłamstwem. Ostatnie zdanie narratora zamienia się w tezę filmu. And for what I would like to say, I can't. This was not just a matter of chance. These strange things happen all the time. Prolog w Magnolii jest jednym z moich ulubionych w historii kina. Jest ciekawy,
kreatywny, odważny, czasami śmieszny. Ale przede wszystkim pokazuje, że życie składa się z przypadków. A sztuka? Czym jest sztuka, jeżeli nie pewnego rodzaju próbą nadania im sensu? A jakie prologi są najciekawsze waszym zdaniem? Jeżeli macie jakieś pomysły na to, jaką scenę warto przeanalizować, dajcie znać w komentarzu. A jeżeli podoba wam się treść na tym kanale, to zachęcam do zasubskrybowania kanału.